zakończeniu pracy maszyn górniczych w kopalni, one stają się zbędne. Koszt likwidacji tych maszyn jest dużo większy niż odzysk później ze złomu, który się uzyska. W związku z tym nieracjonalnie byłoby, żeby te maszyny likwidować i pozbywać się ich. Jest pomysł, żeby stworzyć potężne muzeum, park takich stalowych dinozaurów ustawionych wzdłuż odkrywki, który w przyszłości po pierwsze mówiłby, czym była kopalnia, byłoby to potężne muzeum maszyn, dałby zatrudnienie ludziom, no i przede wszystkim tej spółce, która by tym wszystkim zarządzała, dałby pewne przychody. Byłyby to maszyny ustawione nad odkrywką, na przykład ze zjeżdżalniami linowymi, z placami widokowymi, z restauracyjkami, z innymi jeszcze, atrakcjami. Oczywiście każda maszyna wyposażona byłaby w ekran, gdzie można by było sobie zobaczyć, jak ona kiedyś pracowała. Kopalni by nie było, ale to muzeum mogłoby przetrwać jeszcze dużo lat i świadczyłoby o tym, czym było tu górnictwo w tym regionie. Uczylibyśmy młodych, bo te maszyny są już niepowtarzalne, ich więcej już nie będzie. Wszystkie kopalnie na całym świecie po zakończeniu działalności z reguły tworzą muzea. I te muzea przez lata świadczą o tym, co kiedyś tam, ileś 100 lat nawet temu było. Ja byłem w takich kopalniach złota na Słowacji na przykład, gdzie każda kopalnia jest swoistym muzeum, gdzie byli pracownicy, którzy jeszcze są na emeryturach, już opowiadają różne historie o tej kopalni. Także na pewno byłby to element, który dzisiaj każdy Bełchatów kojarzy sobie z największą dziurą widoczną z kosmosu, z potężnymi maszynami, z elektrownią, która daje 20% energii w Polsce. Natomiast potem dalej bylibyśmy z tym kojarzeni, prawda? Tylko już w inny sposób. Nikt nie przewidywał, że wieża Eiffla w Paryżu stanie się taką atrakcją na dzień dzisiejszy. Prawda? Ją miano rozebrać, po pewnych tam działaniach miano ją rozebrać. Została. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraża Paryża bez wieży Eiffla. I nikt nie będzie sobie wyobrażał Bełchatowa bez maszyn górniczych, które będą stały nad kopem. Kopalnia to jest 55+ w tej chwili. Także jeżeli chodzi o tych ludzi, to oni mogą wszyscy przejść, mają wcześniejsze emerytury, mogą przejść na emerytury i tu nie będzie problemu. Ja podejrzewam, że z kopalnią nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o odejścia ludzi. Będą sobie spokojnie z czasem odchodzić, bo my zaprzestaniemy wydobywania węgla, ale nie zaprzestaniemy jeszcze wypłycania jezior. Także jeszcze będziemy przez 10 lat maszynami pracować, wypłycając odkrywkę Szczerców. W związku z tym górnictwo jako takie to powoli sobie przejdzie i ludzie odejdą na emeryturę i nie będzie problemów prawdopodobnie, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast w grę wchodzi elektrownia i spółki, które są. W spółkach naszych gro młodych ludzi pracuje i one są ściśle związane z pracą z kopalnią lub z elektrownią. Jeżeli kopalni nie będzie, elektrowni nie będzie, to proces transformacji w tych spółkach musi się zacząć, prawda? Żeby te spółki, one wykonują prace, które mogą w całej Polsce wykonywać. I chodzi o to, żeby ich przekształcić, żeby im dać tą pracę poza górnictwem, czyli nie górniczą pracę. Oni muszą dostać pracę w innych regionach, mogą produkcję zmienić, prawda? Bo to czy powiedzmy RAMP, spółka, która zajmuje się produkcją konstrukcji, przecież ona ma wszelkie konstrukcje może robić na cały świat. I tym spółkom trzeba w tej chwili tą transformację przeprowadzić, bo one są ściśle związane z kopalnią, z elektrownią, a one muszą być związane nie z górnictwem, żeby przetrwać dalej. Tam pracują młodzi ludzie i oni byliby wtedy, najgorzej by oni przechodzili ten okres likwidacji kopalni i elektrowni. Mnie brakuje powiązania tych ludzi, którzy dzisiaj w województwie zajmują się transformacją, bezpośrednio z zakładami pracy, gdzie my jesteśmy. Nie ma przedstawiciela takiego. Ja zajmuję się hobbystycznie troszeczkę i z ramienia SITG zajmuję się transformacją. Natomiast zarówno w PGE, jak i w PGE-GiEK potrzebny jest człowiek. Ja uważam, że na stanowisku wiceprezesa
żeby zajął się transformacją nie tylko energetyczną, ale i transformacją społeczną tego regionu tutaj. I wtedy, jeżeli to powiązanie będzie między tymi właśnie podmiotami, a tą grupą, która zajmuje się dzisiaj transformacją, a dobrze by było, żeby powstał klaster, jak najszybciej on jest potrzebny po to, żeby zjednoczył właśnie wszystkich, i gminy, i przedsiębiorców. Bo wtedy dopiero, jeżeli będzie zarządzanie centralne taką transformacją w regionie, to da efekt. Dzisiaj tego na razie nie ma. I tu mi brakuje tego i powiązania właśnie tej grupy, która nawet dzisiaj jest, z przedsiębiorcami kopalni, elektrowni i GIEK-u, no a w przyszłości klastra. Myślę, że te podmioty powinny do tego klastra należeć, prawda? I tutaj one powinny, jako najmocniejsze w tym regionie w tej chwili, narzucać rytm tej transformacji, bo mają i ludzi wykwalifikowanych, i jeszcze mają pieniądze. No nie możemy się odciąć całkowicie jako ci, którzy tego, że no dobrze, jakoś to będzie. Nie, to nie będzie jakoś. Trzeba się w to naprawdę mocno dzisiaj już zaangażować. Jest jeszcze czas na to, że jak powstanie klaster, będziesz, prawda, poszukiwał środków finansowych, będzie poszukiwał inwestorów, będzie wspomagał gminy w realizacji projektów, no to wtedy można powiedzieć, że jak to wszystko ruszy, to jest szansa, że ten region nie odczuje likwidacji kopalni i elektrowni. Powstaną nowe miejsca pracy tutaj, młodzi ludzie zostaną, no bo nie wyobrażam sobie, że będzie to drugi Tarnobrzeg na przykład.